Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe, ale dzisiaj w trochę innym wydaniu. W tym samym wydaniu, ale trochę inna koncepcja. Nie przedłużam, odcinek 9, zapraszam. Dzisiaj chciałam zrobić nowości perfumowe, ale pokazać Wam tylko zapachy, które mi się spodobały, o których chciałam Wam powiedzieć, które znajdują się na mojej wishliście, mimo że ich dostępność dla nas póki co jest praktycznie niemożliwa. Ale zdecydowanie są to zapachy, które w ostatnim czasie jakby wpisują się w to, czego ja poszukuję. Więc dzisiaj zrobimy po prostu to tak, czyli moje totalne preferencje. Wszystko, co Wam powiem i co Wam dzisiaj pokażę, jestem na tak jak najbardziej. Oczywiście ogranicza mnie dostępność tych zapachów, ale myślę, że dla chcącego może być nic trudnego. Zobaczymy. To nie jest tak, że ja je muszę mieć na już, ale to są nowości, które weszły, są już do kupienia wszystkie i które naprawdę mają to coś, co mnie zaintrygowało. Wobec tego, że będę Wam mówiła o zapachach, które chciałabym mieć, ich nie będzie dużo, bo to dzisiaj będzie jakieś 6 zapachów, to też nie będę strzelała nie wiadomo jak nutami. Nie będę Wam mówiła o wszystkich nutach i tak dalej, czytała tego. Raczej skupię się na tym, jak niby ten zapach ma wybrzmiewać. Z czym mi się on kojarzy. Bardziej czego się po nim spodziewam. Bardziej w tą stronę. Więc zapraszam Was na te nowości perfumowe i zaczynamy od zapachu numer 1. To jest dosłownie sprzed kilku dni zapach, który wyszedł. Jest, słuchajcie, taka marka jak Deck of Scarlet. Nie będę się nad nią jakoś bardzo rozkliwiała. Jest ona amerykańską marką. Jest ona, jeżeli jest to dla kogoś ważne, marką clean i marką wegańską. I wydała taki zapach, słuchajcie, ODP. I'm expensive. No jak zobaczyłam cenę tego zapachu za 100 ml $120, no to trochę to kosztuje. Ale czy też to jest jakaś taka cena strasznie wysoka? Chyba bym nie powiedziała. Wydaje mi się, że to jest taka wyższa półka, ale nie najwyższa. Bo jednak jest to 100 ml. Nieraz trzeba tyle zapłacić za 50, więc jest ok, uważam, w miarę. Ale to, co mi się strasznie spodobało w tym zapachu, jest ok buteleczka, jakby nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Jest ok. Staram się nie przywiązywać uwagi aż tak do butelki. No nie kupuję butelki, tylko zapach. Natomiast jest to zdecydowanie gourmandowy zapach. Zdecydowanie. Tu nie ma żadnych takich dziwnych podtekstów. Jest tutaj wanilia, jest tutaj pistacja, jest tutaj kakao, które jest, wiecie, takie... kakao nie jest takie słodkie, jest takie, które wyważa kompozycję, tak mi się wydaje. Bo tak też jest w przypadku przynajmniej Lancôme La Nuit Trésor La Parfum. I co tu jeszcze jest, słuchajcie? Jest tu amber, ale jest podany w wersji takiej bardziej kremowej. Oczywiście wszystko jest na nutach drzewnych, ale nie ma tu znaków zapytania. To znaczy
tutaj nie idzie to w żadną owocową stronę, nie idzie też w żadną kwiatową stronę. I czegoś takiego też poszukuję. Czegoś, co właśnie jest taką wylewającą się wręcz słodyczą. Ten zapach spełnia wszystkie jakby moje oczekiwania, jeżeli chodzi o zawartość nut i też cała ta PR-owa i taka marketingowa strona, też te zdjęcia, to wszystko przywołuje taką lejącą się słodycz, lejący się karmel pistacjowy, i coś takiego gładkiego, właśnie cukrowego. Bardzo, bardzo do mnie ten zapach przemawia i jeżeli będzie w jakikolwiek sposób do kupienia, nawet na Vinted czasami są takie różne, można deale zrobić, dziwne są zapachy, ludzie mają do tego dostęp, wystawiają to, także to nie jest powiedziane, że się nie uda dostać tego. Na razie jest na pewno to utrudnione, ale gdyby nie było, słuchajcie, z Mety ten zapach byłby przeze mnie już kupiony i nieważne już nawet jaka trwałość, po prostu go bym kupiła. Następna nowość to jest, słuchajcie, Le Monde Gourmand. To jest marka w ogóle gourmand, czyli no, takie robią zapachy, wszystko na takim podłożu słodkim. I to jest bardzo prosta buteleczka. Zapach się nazywa Pétale Éphémère Eau de Parfum i on jest bardzo tani, kosztuje $25. No, jest w Ulcie, więc ja nie zamówię tego, bo to jest ewidentnie Stany Zjednoczone. Ale może gdybym poszukała, wiecie, też aż tak nie przeorałam tego internetu, żeby zobaczyć, czy gdzieś jeszcze jest dostępne. Natomiast jest to zapach zdecydowanie, po pierwsze jest to zapach clean, jest to marka Clean, jest to produkt wegański i cruelty free. I teraz tak, muszę Wam powiedzieć, że to jest fajna kombinacja, bo jest bardzo mocno owocowa, ale na marshmallow, na tych piankach, więc wszyscy dobrze wiemy, jak one są słodkie. Jest to pianka, jest to coś bardzo słodkiego, jak wiemy. Jest on mocno gourmandowy, z tego co tu czytam, tak jakby to się wydawało, tak jak to jest opisywane przez producenta. Natomiast jest też w tym wszystkim owocowa kwiatowość. Tak to opisują. Jest white peach, czyli biała brzoskwinia. Jest orange blossom, kwiat pomarańczy i rose petals. No i właśnie w bazie jest fluffy marshmallow. To brzmi po prostu fenomenalnie. Oprócz tego buteleczka jest bardzo prosta. Jeżeli oczywiście to dla kogoś strasznie jest ważne, no to takie proste buteleczki ja sobie cenię i na pewno te bardziej mi się podobają niż tej marki, którą Wam przed chwilą mówiłam, Deck of Scarlet. To jest zdecydowanie bardziej. Następnie, słuchajcie, Huda Beauty wydała swój zapach, chociaż Kajali to jest tak naprawdę Huda Beauty, ale tutaj Huda Beauty pod Hudą Beauty marką wydała swój zapach i to jest Easy Bake i jak możecie się spodziewać, to też jest słodkie. Wszystkie są słodkie. To jest słodki zapach, słuchajcie. Jest z gruszką, jest gardenia i jaśmin, więc jest bardzo kwiatowy, bo jest orchidea, heliotrop, tuberoza. Są takie kwiaty, które zbiją Was z nóg po prostu. Natomiast jest drzewo marzeń w bazie. Nie wiem za bardzo, co to może oznaczać, ale ogólnie ten zapach siedzi na cukrze stricte, na kokosie, na wanilii. Ma też mech taki przełamujący, ale generalnie można powiedzieć, że cała baza jest bardzo taka gourmandowa i ulepna wręcz. Natomiast przez to, że jest bardziej kwiatowa niż owocowa, bo tak naprawdę oprócz gruszki żadnego owoca innego nie ma, to
Wydaje mi się, że one będą fantastyczne. Do tych perfum bez problemu będzie dostęp. Jeszcze nie są dostępne na Sephorze, ale na pewno będą. Więc tu myślę, że to jest po prostu zakup w ciemno też. Nie wiem, jaka będzie trwałość, ale biorę go. I chociaż jeden zapach, który mam nadzieję, że jak najszybciej pojawi się w Sephorze. I jeszcze tylko podpowiem, chociaż już nie mówię generalnie o tym, ale powiem, że niby to jest unisex. Tym bardziej tym większa jest moja ciekawość, o tak powiem. Kolejny, słuchajcie, zapach. Miało być 6, a chyba będzie 5, bo ja już tak dobiegam do końca tych zapachów. Ale ten film będzie taki właśnie krótki, bo chciałam Wam tylko powiedzieć o tym, co naprawdę skradło w tym momencie moje serce. I moje serce też skradł Acro Infuse, marka Acro, zapach Infuse. Słuchajcie, to jest, ten zapach jest moim zdaniem bardziej męski niż damski. Jest on na Ambroxanie i na Vetiverii, coś, co jest takie mocne. Natomiast nie ma tu żadnych nut tytoniowych, skórzanych i tak dalej. I strasznie to, co mi się w tych perfumach spodobało, to jak one świeże muszą być. Dlaczego? Bo jest to taki zapach herbaciany bardzo mocno i zielona herbata i mate. Jest to takie mocno moim zdaniem odświeżające, ale oprócz tego jest to zapach cytrusowo-kwiatowy. Jest tu w tym zapachu magnolia, którą teraz jest okres, kiedy w ogóle magnolia kwitnie. I my tu niedaleko mamy przeogromne, słuchajcie, drzewo magnolii. Ogromne. I jak chodzę z Pumbą na spacery, to jak to pachnie, to jest po prostu coś niesamowitego. Przepięknie pachnie magnolia, a oprócz tego jeszcze mamy chwilę, sporą chwilę wcześniej bez. I to już jest mieszanka po prostu. To tak uderza do głowy, tak mnie wręcz aż odurza ten zapach. I chciałabym mieć takie odurzające właśnie perfumy, taki zapach, taką wodę perfumowaną. Także tak, dlatego ten zapach skradł moje serce. Ale też buteleczka jest bardzo prosta, nie ma tu żadnych wygibasów, kombinacji i tak dalej. Po prostu kupujecie zapach, a nie wiecie, a nie to, co jest zewnętrzne. Także bardzo, bardzo mi się to spodobało. Oprócz, słuchajcie, jeszcze tego, że jest ta magnolia, to też ogromnym plusem tutaj jest to, że jest morela, bo brzoskwiniowe zapachy znam, ale tak, żeby była morela, to chyba nie kojarzę takiego zapachu, więc mega. W ogóle cała ta kompozycja wydaje się taka dosyć zaskakująca. I ja myślę, że właśnie ten zapach będzie nie do końca oczywisty i bardzo mnie zaskoczy. I może on iść odrobinę dla mnie bardziej nawet w męską stronę, ale i tak jestem za tym, żeby kupić go w ciemno, bez nawet próbowania, czy on się na mnie utrzyma, czy nie. Chociaż jak jest Vetiveria, to już stawiam, że powinno być dobrze. I ostatni zapach, o którym Wam chciałam powiedzieć, to jest taki zapach, słuchajcie, który już był wydany, pierwsza jego wersja chyba w 2000 latach, nie wiem czy równo w 2000, w 2008 też na pewno była jakaś wersja. To jest Diez and Durga, nie wiem czy kojarzycie markę, natomiast można o niej poczytać na Fragrantice, bo wbrew pozorom jest to dosyć znana marka. Tylko że takim fanatykom bardziej perfumowym, tym co jeżdżą właśnie na różne jakieś takie targi, to ta marka się bardzo często wystawia i dużo. I oni ten zapach Cowgirl Grass już jakby mają, tylko go odnawiają. No powiedzmy, że go odnawiają. Tak naprawdę to jest tamten zapach,
Tyle, że dodany jest tu jaśmin i vetiver. I właśnie dlatego mi się spodobało. Bo ogólnie, słuchajcie, jest to bardzo cytrusowo-kwiatowy zapach. Jest tu i liczy, i bergamotka, ale jest też geranium, jest też peonie, które są bardzo intensywne, jak wiemy. No, wiosną, latem czujemy te peonie, więc też są w swoim zapachu dosyć intensywne. I oprócz tego jest jeszcze właśnie ten jaśmin i ta vetiveria, ale jaśmin niby podany na bardzo słodki sposób, więc nie wiem. Strasznie mnie one zaintrygowały. Bardzo podoba mi się też, nie wiem czemu, ale ta szata graficzna, która w ogóle pierwszy raz jak je zobaczyłam te zdjęcia, myślę, co to w ogóle jest, nie? Co to jest? To koło perfum nie stało. To w ogóle nie przywołuje perfum, ale im dłużej się na nie patrzę, im bardziej o nich myślę, naprawdę wywołuje u mnie bardzo pozytywny odbiór i wręcz taki, że chciałabym spróbować i chciałabym kupić w ciemno ten zapach. Też akurat ten zapach nie jest jakoś mega dla mnie obecnie dostępny, ale już mam tutaj cenę, to Wam powiem, bo 50 ml tego zapachu kosztuje $210. To zobaczcie, ten zapach kosztuje $210 za 50 ml, a tamten zapach Deco Scarlet $120 za 100 ml. Dlatego mówiłam, że to nie jest wcale tak, że to jest jakaś strasznie drogie. Nie jest, po prostu można drożej. No, to jest cena w ogóle zabijająca, powiem szczerze. Ale też po takiej cenie człowiek się spodziewa jakichś takich fenomenalnych przeżyć zapachowych. No taka prawda, bo wydaje mi się, że on musi być bardzo długotrwały, musi być taki bardzo fajnie rozwijający się na skórze. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, ale ja ostatnio bardzo mocno zaczęłam swoje zapachy obserwować i bardzo często jest tak, że jeżeli jest zapach owocowo-kwiatowy, to on mocno ewaluuje. To znaczy on przechodzi z tych kwiatów w te owoce, z tych owoców znów w te kwiaty i tak cały czas jakby porusza się na Waszej skórze i zmienia trochę tony. A jak na przykład są takie zapachy, które są dosyć bardziej pudrowe, jakieś kadzidlane, jakieś właśnie tego typu i nie za dużo jest w nich ani kwiatów, ani owoców, albo jest tylko jakaś pojedyncza nuta, to nie wiem, czy zauważyliście, a one w ogóle nie ewaluują. Raczej jak popsikacie, to one już tak pachną. Także nie wiem, czy jest taka zasada, ale odkąd tak mocniej obserwuję te swoje zapachy, to muszę przyznać, że zauważyłam taką tendencję, taką zależność. Na 100% ona nie jest, nie tyczy się każdego zapachu, ale wydaje mi się, że można jakieś założenia w tym temacie poczynić. I na koniec, oprócz tych nowości już, które Wam podałam, oczywiście to jest moja top obecnych nowości, które wyszły. Chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio kupiłam 2 zapachy Niny Ricci. I jeżeli będziecie chcieli, to Wam powiem, co to za zapachy, jak się sprawują zapachy od Nina Ricci, czy są trwałe, czy nie, czy warto, czy nie warto, co to są za zapachy, do czego są podobne. Wszystko Wam mogę opowiedzieć o tych 2 zapachach, tylko musicie mi dać znać, że w ogóle Was ta marka interesuje i że chcecie. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do następnego, kochani. Buziaczki. Pa!